Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Family Village Life. Moi drodzy, dzisiaj odcineczek o naszym pikowaniu pomidorów. Jeżeli temat interesuje Cię, zapraszam serdecznie. Ameryki nie odkryję. Jeżeli ktoś już prowadzi ogród, to wie dokładnie co z czym, ale może chociaż znajdziecie przyjemność w oglądaniu tego filmiku i posłuchaniu, co mam do powiedzenia i jak ten proces odbywa się u nas. A wszystkim, którzy zaczynają ogród albo mają kilka wątpliwości, kilka pytań, myślę, że ten filmik może wydać się pomocny. Zapraszam serdecznie. Mam tutaj przed sobą pierwszą partię, mianowicie to są te pomidorki, które kupowałam z Wami w sumie, bo nagrywałam filmik o tym, jak kupuję sobie nasiona pomidorów. Tak zwana odmiana Pink. Bardzo różowe, odmiana duża, bo pragnę zaznaczyć, że w tym roku w naszym tunelu będziemy siać wyłącznie duże odmiany. Myślę, że to bardzo ważne, żeby to podkreślić, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Może szukacie informacji na ten temat. Tak wyrosły mi moje pomidorki, które były siane, zresztą chyba z Wami, bo oczywiście wszystko było dokumentowane na YouTube, siane w tym roku. Jest to sezon czwarty nasz, 2025 tutaj. Posiadamy niewielki tunelik, folia mam na myśli, jest to folia, nie jest to poliwęglan, nie jest to szkło, na północno-wschodniej Szkocji. I tutaj właśnie uprawiamy sobie takie pomidorki. Myślę, że około 33 sztuki wejdzie. No wiecie, mówię Wam tak plus minus. Staramy się stosować odstępy, staramy się, żeby miały miejsce na światło, którego tutaj niestety jest niewiele, żeby miały miejsce na fajną wentylację. Otwieram drzwi z obu stron, czyli mam takie przelotowe wietrzenie tunelu, co jest bardzo ważne wśród pomidorów. I żeby było miejsce na bezpieczne przechodzenie pomiędzy nimi, moi drodzy, ponieważ podczas hodowli pomidorów jest troszeczkę pracy przy nich, chodzenia mam na myśli przy nich, doglądania, usuwania niektórych części, o których oczywiście postaram się wspomnieć w tym filmiku. Dlatego ważne jest dla nas, żeby ta przestrzeń między roślinami była, żebyśmy się mogli swobodnie poruszać i oczywiście nie powodować jakichś tam chorób grzybowych z powodu wysokiej wilgoci, więc to wietrzenie jest również bardzo ważne. Rozwinę troszeczkę temat, jak będę sobie pikować te pomidorki. Może, a nuż widelec, przyda Wam się odrobina ekstra informacji, zweryfikujecie swoje, a jakiekolwiek fajne opinie polecam zostawić w komentarzu. Będę je czytać, będę się douczać, bo na naukę nigdy nie jest się za starym. To jest podstawowa informacja życia. Myślę, że również bardzo ważne jest, żebym podkreśliła, moi drodzy, że pokażę moje zasady, pokażę, jak ja pikuję pomidory, ale absolutnie musicie wiedzieć to, że każdy ma inne zasady, każdy ma inne warunki. Może posiadacie szklarnię, może posiadacie poliwęglan. Nawet lepiej, słuchajcie. Mieszkacie może w miejscu, gdzie macie szybciej fajne temperatury. Mieszkacie w miejscu, gdzie macie super nasłonecznienie. Albo właśnie hodujecie pomidorki, gdzie macie super jasne miejsce. Więc wiecie, wasze warunki, wasze pomidorki, wasze zasady. I tym się zawsze kierujcie, a nie słuchajcie, bo ktoś Wam mówi, że tak musi być. Kochani, nie musi być. Dostosujcie do siebie metodą prób i błędów. Ja tak robiłam. I zobaczcie, co wydedukowałam na podstawie moich doświadczeń. Tak pokrótce, słuchajcie. Większość ludzi, których słyszę, mam na myśli na terenie Polski, czyli mówimy o tej pogodzie, która panuje w Polsce wiosną, większość ludzi stosuje zasadę hodowli pomidorów tak zwane 3x15. 15 marca wysiew do doniczek, 15 kwietnia pikowanie pomidorków i 15 maja idą do gruntu, do tuneli.
Moi drodzy, nie sadzę pomidorków w gruncie. Nic by mi nie urosło. Mamy taką wysoką wilgoć w Szkocji, że to nawet głowa mała, słuchajcie. Próbowaliśmy, a owszem, porażka. Pierwszy sezon i ostatni to był w gruncie. Urosły, nie powiem, marne, gruba skóra, nie były takie soczyste i bardzo dużo pleśni łapało, więc nie skorzystaliśmy z tych pomidorów w ogóle. Natomiast tunel od początku udany, nawet powiedziałabym, pierwszy sezon najlepszy. Wiecie, chodzi się do Pieszcza, pilnuje. Pomidory odwdzięczą się za to Wam. To jest niesamowite. Ja myślę, że każda roślina się Wam odwdzięczy. Ale pomidor lubi takie chodzenie, doglądanie, chuchanie, obrywanie, dopilnowywanie. Wy rządzicie w tym tunelu, nie pomidor. I musicie sobie tak ustawić to warzywo, żeby było tak, jak Wy chcecie. Ja postanowiłam, jako że to jest mój kolejny sezon z pomidorkami, ja już tłumaczyłam o tym w innym filmie poniekąd, ale nie wiem, czy go oglądaliście. Jeżeli nie, to serdecznie zapraszam. Moi drodzy, ze względu na nasz krótki sezon, kiedy Wam w różnych krajach, między innymi w Polsce, pięknie rosną pomidorki, zbieracie je końcem lata, Wy już usuwacie jesienią łodygi, sprzątacie szklarnię, a ja wchodzę i ja mam jeszcze niedojrzałe pomidory. Więc troszeczkę to zmieniliśmy. Startujemy z pomidorkami wcześniej, stąd ja już końcem marca posiadam takie rośliny. Tak jak mówię, każdy musi dostosować to do siebie. Wysiałam je w lutym, bodajże w połowie lutego. Były już takie duże, czyli siedziały na tą chwilę. Jeżeli chcielibyście konkretnych dat, to na tą chwilę siedziały ponad miesiąc, bo kończy się marzec. I ja dopiero ruszam z pikowaniem. One spokojnie mogłyby być wypikowane wcześniej. Ja po prostu z braku czasu muszę priorytetyzować, żonglować wieloma sprawami. Mam pierwszą komunię córki, jest matura syna, masa załatwień, aplikacje, koledże, uniwersytety, prawa jazdy. Ja mam masę załatwień i zostawiłam sobie te pomidorki, tak? Ja już miałam wcześniej ten filmik nakręcić, miałam się wcześniej do tej roboty zabrać. I zobaczcie, jakie palmy mi wyrosły. Dopiero teraz startujemy. Więc ja wysiewam w lutym, pikuję w marcu i one już w kwietniu idą do tunelu. Niech się dzieje co chce, one idą do tunelu. No nie do końca tak, słuchajcie. Ja będę je dogrzewać i już pójdą do tunelu, ale będę je dogrzewać, żeby po prostu nie padły mi proste, prawda? Jak macie tunel i macie folię, to automatycznie ta ziemia jest zimniejsza, temperatury są zimniejsze i niestety, ale pomidorek nie uchowałby się. Będę o tym jeszcze wspominać, powiem Wam kilka innych parametrów szczegółowych. Zabieram się do nich teraz i troszeczkę spraw technicznych może powiem Wam, pomierzę. Podstawa. Każda prawdziwa kobieta powinna mieć metr, nawet nie wiem jak to poprawnie powiedzieć, w swojej torebce. Przydaje się do wszystkiego. A jeżeli pytasz swojego męża w sklepie, trzeba metr, bo potrzebujesz coś zmierzyć, akurat nie ma. Więc zaopatrzenie się w metr to jest podstawa i ja Wam teraz moim metrem mniej więcej podam, jeżeli mierzę samą roślinę, poczekajcie, tak odwrócę, może zobaczycie, 20 około centymetrów. Nie są idealne wszystkie, ale są podobnych rozmiarów. Jeszcze się upewnię. Tak, myślę, że nie będą przekraczać 20, dochodzą tak do 20 cm. Takie mam roślinki, będzie około 33 rośliny w tunelu. Mam 6 odmian, zapraszam do filmiku, gdzie kupowałam odmiany. I teraz kolejne wymiary, mianowicie donica, do której one idą. Ja sobie kupiłam te plastiki online. To są z Chin bodajże, na takim portalu z Chin. I nie spodziewałam się cudów. Mąż to zamówił i spodziewałam się, że wiecie, jakieś tam dziadostwo lekkie, byle jakie, kruche, nie przetrwa jednego sezonu. Jakie było moje zdziwienie, że to przetrwało, nie pękło nic. One są takie elastyczne, naciśniecie je, to są w ruchu. Ale ważna rzecz, te krawędzie są usztywnione, wiecie? O, tych krawędzi tak nie zgniecie. Więc
Użyję je też w tym sezonie. I teraz troszeczkę Wam powiem mniej więcej, żebyście mieli pogląd sytuacji. Jeżeli chodzi o średnicę, jest to 15 cm ta donica. I jeszcze z ciekawości sprawdzę wysokość. One mają około 13,5 cm. Takie donice będę sobie sadzić te pomidorki. Ja jeszcze dobrze nie zaczęłam tutaj nic zrobić, a już mam taki bałagan, wszędzie ziemia. Robię to w warunkach domowych, moi drodzy. Może mogłabym to zrobić na zewnątrz, ale strasznie silny wiatr, więc niewykonalne w tej chwili. Po pierwsze, nieprzyjemnie by się to robiło, bo jest bardzo zimno i ja bym tam pewnie długo nie wytrzymała. Po drugie, nawet jakbym chciała kręcić i schować tam gdzieś w tunelu, to nic byście mnie nie usłyszeli, bo ten wiatr mega by przeszkadzał. I teraz tak. Zobaczcie, jakie one mają długie łodygi. Mogłabym je wsadzić normalnie dotąd, prawda? Tak jak się sadzi rośliny, że wsadzicie tylko korzeń do donicy. Super trik w pomidorkach możecie zastosować. Nawet musicie, ponieważ zobaczcie jaką ja mam wyrośniętą. To są tak zwane wyciągnięte sadzonki. Legi plants, legi tomatoes też nazywają tutaj tak i też mają z tym problem, no ze względu na brak światła. I o ile w wielu roślinach wyciągnięte sadzonki byłyby problemem, tak słuchajcie, przy sadzonkach pomidorów to nie jest żaden problem. Oczywiście, że to nie jest idealna sadzonka. Nie doświetlałam ich, muszę zaznaczyć. Nie inwestuję w jakieś tam lampy, więc są jakie są. Jedyna rzecz, jaka jest w porządku, to tak. Roślina jest zdrowa. Roślina jest ciemnozielona, podlewana tylko wodą w temperaturze pokojowej. I roślina ma dość grubą łodygę. Jest naprawdę dość gruba, stabilna łodyga. I pomidorek naprawdę wiele zniesie. Dosłownie chwast. Odrodzi się jak Feniks z popiołów. I błędem byłoby sadzenie tylko części korzeniowej i tu normalnie cała łodyga nad ziemią. Dlaczego błędem? Dlatego, że te pomidory naprawdę wysoko Wam urosną. Zdajecie sobie sprawę, że ta roślina pójdzie mega w górę. Do sufitu, do samej góry, jak macie tunel. W zależności oczywiście na ile pędów prowadzicie, ale ona i tak się rozrośnie. Nie utrzyma taka cienka łodyżka, nie utrzyma ciężkich owoców, tym bardziej, że ja mam duże owoce. Jest na to trik, stosuje go większość ogrodników, o ile nie wszyscy. Mianowicie, pomidorek jest tak cudownym warzywem, że zasypiecie go maksymalnie, cała łodyga, słuchajcie, w ziemię, cała łodyga, nie tylko korzeń, calutka łodyga, po pierwsze liścienie, ale to już jest Wasza kwestia, Wy musicie zadbać o te duże donice, o te wysokie donice, żebyście mieli ten komfort, że cały ten odcinek, który chcecie pokryć ziemią, że on Wam do ziemi się schowa w tej donicy. Czyli to nie może być jakaś płytka donica, musi być wysoka. Im wyższa, tym lepsza. Ja mam te donice, zaraz zobaczymy, czy to się u mnie sprawdzi, czy będę w stanie maksymalnie sobie podsypać. Bo jeżeli by się to udało, to roślina pomidora jest tak fantastyczna, że na całej tej długości, którą zasypiecie ziemią, on sobie bardzo szybko wypuści korzenie. Naprawdę. To jest prawda. To nie są żadne baśnie, legendy. Tak się naprawdę dzieje. I to jest cudowne, dlatego że jeżeli ja zasypię tego pomidorka ziemią, on mi wypuści korzenie, pójdzie ta roślina mega w górę, czy Wy sobie wyobrażacie, jaki super system korzeniowy ona rozwinie, jaka stabilna będzie i będzie w stanie utrzymać masę pięknych owoców na drzewku. Ona się super ukorzeni, będzie super stabilna i właśnie o to nam wszystkim chodzi. Pomidor nie może być lichutki, nie może się nam położyć. Zaczynam, moi drodzy, zaczynam akcję pikowanie. Już jest taki bałagan, a jeszcze tu niewiele zrobiłam. Podłożyłam sobie taką folię, ja nie wiem czy widać, bo mam, wiecie, nie mam tak profesjonalnego sprzętu, ustawiłam jak mogłam, żeby w miarę wszystko było widać, co tutaj robię. Taka folia, wiecie, to są kosze na śmieci. I mam to na stole, ponieważ mam w warunkach domowych. Ja Wam polecam cokolwiek, nawet reklamówki rozwinąć na stole, bo się będzie brudzić. To nie jest tak, słuchajcie, to nie laboratorium, żeby mi tutaj nic nie spadło. Ja już mam tyle ziemi, żebyście to widzieli. A jeszcze nie ruszyłam nawet doniczek za dobrze. Chłopcy, dziewczyny, zakładamy rękawiczki, chronimy dłonie.
i paznokcie. To będzie brudna robota w tym momencie. Ok. Kolejny tip z mojej strony, moi drodzy, jeśli mogłabym Wam coś doradzić, nie podlewam sadzonek tuż przed pikowaniem. Mianowicie, jeżeli wiem, że w środę będę robić pikowanie, to prawdopodobnie od poniedziałku już ich nie podleję. Podleć powiedzmy w niedzielę, żeby nie padły, jasna oczywistość. Ale na przykład wydaje mi się, że fajnie korzenie wychodzą i roślina nie doznaje takiego szoku, jak mam suchą tą ziemię. Wyciągam sobie, wszystko chrupie i ta ziemia jest sucha. I to jest mój pomidorek. Moi mili, nie obczepuję go z ziemi, tak po prostu robię. Czy to jest dobrze, czy tak trzeba, nie wiem. Dużo rzeczy robię intuicyjnie, ale tak robię od wielu lat. 4. nasz sezon, zostawiam wokół ziemię, gdzie jest troszeczkę perlitu. I jak zauważyliście, nie mam w tej donicy do pikowań perlitu, ale to wyłącznie dlatego, że go nie mam, nie kupiłam go, mam daleko do sklepu, nie jestem w stanie jechać, a muszę to pikować. Jeżeli macie perlit, jeżeli chcecie, użyjcie, bo cudownie będzie Wam kontrolował wilgoć. Jak najbardziej. Ja po prostu nie mam z braku laku. Taki mam pomidorek na tą chwilę. Piękny. I ja startuję teraz, tak jak Wam tłumaczyłam. Maksymalnie pojadę w dół. Poczekajcie, może to ustawię. Piramidę zrobię z tych doniczek. I teraz tak. Wzięłam sobie palcami korzeń. Najlepiej by było, gdybyście nie zakręcali tu korzeni, ale jedna jest ważna też rzecz. Jest dużo tych ważnych rzeczy, słuchajcie, i w sumie tak pod punktów mi wyszła cała masa. Pomidorek kocha dotykanie. Na przykład ogórki nie cierpią, słuchajcie, ogórki nie cierpią, jakbyście nosem dotykali, przesadzali, nie cierpią tego. Najlepiej to w ogóle nie przesadzać ogórków, dlatego większość sypie prosto do gruntu nasiona. Natomiast pomidorek to kocha, ale trzeba być bardzo uważnym. Takie roślinki są lichutkie, czasem kruchutkie. Jak złamiecie już łodygę, to nic Wam z korzeni, no bo czasami się odradza ta roślinka. Ja pamiętam, raz związałam, zabezpieczyłam i miałam owoce, ale to już jest problematyczne, prawda? Lepiej tego uniknąć. Robię sobie otwór w ziemi, donica jest dosypana maksymalnie i zjeżdża sobie jak windą ten pomidor. Wciskam, o i teraz przejdę do dna, więc znaczy, że to jest moje maksimum, co mogę tę roślinkę wsadzić. Szczerze, spokojnie bym mogła jeszcze dosypać więcej, ale moi drodzy, nie da się, no nie da się, bo mam taką donicę. Zobaczcie, wyszło mi tyle, ja Wam teraz pokażę. Tyle mogłam dojechać, to jest już maksimum, co mogłam zasypać. Jest tutaj jeszcze miejsce do podsypania ziemią i absolutnie się nie wahajcie tego zrobić. Wręcz bym powiedziała, musicie to zrobić. Dosypujcie ziemią do samego końca. Ja to teraz wykonam, Wy tego nie widzicie, ale ja dosypię maksymalnie do krawędzi tego pomidorka. Na środku donicy wyszło całkiem przyjemnie. Zobaczcie, nie zostawiajcie sobie takich pustych krawędzi tutaj, bo będzie Wam blokowało światło, a takie światło, słuchajcie, wiosną, kiedy te pomidorki rosną, na wagę złota. Nie blokujcie, wręcz jeszcze podsuwajcie im to światło. Zwiększcie w jakikolwiek sposób możecie. Wybierzcie super okno, wybierzcie super naświetlenie. Nawet lampy, jeżeli macie, jeżeli lubicie, używacie i stać Was potem na prąd, to jak najbardziej. Na środku fajnie wyszło, zobaczcie, wygląda tak. Jeszcze spokojnie bym mogła centymetr podsypać, gdyby było miejsce w dół. Ale to jest już maksimum mojej donicy, więc w tym momencie ja sobie zdałam sprawę, że kurczę, faktycznie ostatni dzwonek był z tym pikowaniem, bo potem bym miała takiego badyla nad donicą tyle. Troszeczkę byłby za duże. Tak wygląda przepikowany pomidorek. Jest piękny, naprawdę piękny. Jest zielony, jest zdrowy i takich właśnie chcemy. Korzeń był zdrowy, wszystko było w porządku. W tym momencie, w tej butelce ja mam wodę z kranu, która jest odstana. Jest to tak zwana temperatura pokojowa i taką wodą podlewam sadzonki. Też bym Wam to radziła z tego względu, żeby te pomidorki zwyczajnie nie zaznały szoku termicznego.
Jak już przesadziłam sobie, podlewam jak najbliżej ziemi w tej donicy. Łodygę. Dużo. Kochani, nie żałujcie. Bardzo dużo. Ona fajnie opada w dół. Ściągnie Wam jeszcze te korzenie w dół. No, my to lubimy, prawda? Muszą te korzonki fajnie się ułożyć. I jeszcze raz podlałam. Schodzi ta woda fajnie. Nawet tu są przezroczyste donice, to nawet może widzicie to. Nawet już zaczęło kapać, więc już wystarczy. Podlałam go. I jak już jestem przy podlewaniu, czekajcie, przesunę sobie tutaj. Jak już jestem przy podlewaniu, to jest bardzo ważna rzecz, to jest istotna rzecz. To jest rzecz, co większość już ludzi pracujących przy pomidorkach doskonale wie. Ale jeżeli zaczynasz, to myślę, że powinieneś wiedzieć, mój drogi widzu, że pomidorek nie cierpi wody, w sensie nie cierpi. Nie służy mu woda podlewana z góry, woda, która spadnie na jego liście. Nie lubi tego, możecie tym spowodować choroby grzybowe, możecie sprawić, że Wasze rośliny zwyczajnie padną. To może zrobić więcej szkody jak pożytku. Podlewajcie przy samej ziemi, przy samej łodydze. Zostawcie górę. Nie róbcie jej wilgotnej, dlatego jeżeli podlewacie wężami, takimi wiecie, natryskami, może się tak okazać, że Wam chlapie na całą roślinę i to może być niekorzystne. Jakieś tam nawadniania kropelkowe albo zwyczajnie chodzicie z podlewaczką i starajcie się przy tej roślinie, przy łodydze. Jeżeli ta roślina już będzie w tunelu, już będzie na miejscu docelowym i będzie już dużą rośliną, to pomidor bardzo nieraz płasko sobie te korzenie układa, dlatego nie tylko podlewajcie przy samej łodydze, ale naokoło weźcie sobie taką większą granicę i spokojnie mu tą wodę dajcie, wtedy nie będzie musiał szukać tymi korzeniami. Pięknie to wyszło. Jest spoko. Jeszcze tylko 33 i koniec. Nie żartuję. Nie będę Wam tego robić na tym filmiku, bo byście tam usnęli, a tego nie chcemy. Pokazałam Wam dla przykładu, jak ja je pikuję. A teraz troszeczkę Wam powiem, jeszcze może, bo przypomniały mi się kilka faktów takich, które są też ważne. Tak jak mówiłam, bazujcie na swoich warunkach, bazujcie też na intuicji, dotykajcie je jak najbardziej, słuchajcie, ruszajcie, one tak lubią ruch, nieraz ludzie instalują wiatraki, wzmacnia Wam tą łodygę, dużo silniejsza jest wtedy roślina, nie jest taka lichutka, nie jest zwiędła, to jak najbardziej, jak nieraz tak przechodzę koło tych roślin, to je tak po prostu ruszam. Tworzy im sztuczny ruch, sztuczny powiew wiatru. Oczywiście hartowanie, zanim wyniosę te donice do tunelu, odbędzie się hartowanie około tydzień na zewnątrz, albo jeżeli nie macie warunków, albo jednak nie jest jeszcze tak strasznie ciepło, albo macie silny wiatr jak u nas, to często kładę je na oknie i uchylam to okno i robię takie właśnie hartowanie troszeczkę udawane, takie mini hartowanie w domu i potem dopiero one wylatują do tunelu. Najważniejsze to nie patrzcie tylko na temperaturę, która jest na zewnątrz, na temperaturę powietrza, ponieważ pomidorek będzie Wam rósł, jeżeli macie, myślę, około 15-16 temperaturę gruntu. Temperatura gruntu jest bardzo ważna, jeżeli transferujecie te sadzonki do tuneli, do greenhouse'ów, do miejsca docelowego już, słuchajcie. To jest ważne. Sprawdzajcie też temperaturę gruntu. Jeżeli będziecie mieć poniżej 16 stopni temperaturę gruntu i nie myślcie tylko o dniu, najważniejsza jest noc, bo nieraz w nocy spadają te temperatury. Jeżeli wsadzicie pomidorki, będzie poniżej 16, on Wam zwyczajnie zacznie chorować, może Wam siwieć, stanie się fioletowy, może żółknieć, w zależności co mu brakuje, bo dla pomidorków ważne jest fosfor, potas, potem już przy owocowaniu. Na początku, jak chcecie zieloną masę, to oczywiście azot. Ja myślę, że jeżeli chodzi o temperatury w tunelu już potem, wiecie, w tym miejscu docelowym, za dnia, no to fajnie by było, jakby nie schodziło do poniżej 22, jak one już rosną. Tak, myślę między 22-27, to tak fajnie by było optymalnie, jakbyście tak mogli zrobić. Natomiast nocą, no to już jest inna troszeczkę sytuacja, ale nie dopuszczałabym do niżej niż 17, powiedzmy, temperatury powietrza. Tak, żeby oscylowało między 17 a 21, to moje pomidorki, myślę, fajnie by się miały.
Później już na dalszej pielęgnacji, to może uda mi się to pokazać na tych filmach różnych, ale wspomnę tylko króciutko jeszcze. Jeżeli, bo wiecie, że pomidory można prowadzić na jeden pęd albo na kilka, prawda? My prowadzimy na jeden, prowadzimy je potem na sznurku pod sufit, są podwiązane. Ważna rzecz, nie przegapić tego momentu, kiedy ten pęd dodatkowy się formuje, bo jeżeli go nie chcecie, od razu ukręcić drania, usunąć i cały czas na tym etapie właśnie doglądajcie, żebyście nie mieli niechcianych pędów, jeżeli skupiacie się tylko na jednym pędzie. Dużo ludzi prowadzi na dwóch, nie ma problemu, to wszystko zależy od waszych chęci, waszych możliwości, co chcecie osiągnąć. My prowadzimy na jednym, dlatego trzeba pilnować bardzo, żeby, tak jak mówiłam, chodzicie między tymi pomidorami, pilnujecie, trzymacie rękę na pulsie, kochani, i wam pomidor odwdzięczy się za to pięknymi plonami. Jestem tego pewna, jestem przekonana, że tak będzie. Urywamy wilki, które pojawiają się między łodygami i dbamy o wentylację. Wentylacja jest bardzo ważna. Jeżeli Wam przekroczy wilgotność w tym pomieszczeniu, gdzie one będą rosły 60%, no to może się zdarzyć, że wejdzie Wam choroba tak zwana zaraza ziemniaczana. Może Wam się zdarzyć, że wilgoć, pleśń zaatakuje. No tego byśmy nie chcieli. Kochają wietrzenie, więc dajcie im to, co kochają, a one odwdzięczą się pięknymi plonami, moi drodzy. Mam nadzieję, że wszystko skompresowałam w tym filmiku. Miało być krótko, wyszło jak zwykle. Zapraszam serdecznie do subskrypcji, do lajkowania, do dzielenia się komentarzami, kochani. Z pełną kulturą, mam nadzieję, w komentarzach. Ja z wielką ciekawością czytam te komentarze. Dzielę się zaraz szybciutko odpowiedzią, pędzę odpowiedzieć zaraz, jak widzę jakiś fajny komentarz, jak widzę jakieś zapytanie. Słuchajcie, od razu reaguję. Nasz kanał jest nowy. My na ten moment nie mamy żadnej monetyzacji. Kanał rozwija się, ale bardzo powoli. Wiecie, ja mogę sobie dużo rzeczy uhodować tutaj. Dużo rzeczy może mi urosnąć w moim ogródku w Szkocji, ale nie uhoduję sobie widzów. Nie jestem w stanie sama wygenerować subskrypcji. Nie jestem sama spowodować, że kanał będzie się rozwijał, że będzie miał zasięgi. W tym możecie mi wypomóc i jeżeli Wam się filmiki podobają, to przyspieszcie trochę tą akcję. Jestem zaskoczona w sumie bardzo pozytywnie, bo wprawdzie powoli, ale idziemy do przodu. Jeżeli chcecie nas jakikolwiek wspomóc, to bardzo bym prosiła właśnie o takie wsparcie. Lajki, szerowanie, podawanie dalej filmiku, komentarz, subskrypcja. Wtedy YouTube magicznie te algorytmy jakoś rozpisuje. Nie wiem, nie znam się, nie jestem technicznie uzdolniona, że więcej tych moich filmów będzie widzianych, bo wydaje mi się, że te zasięgi nie są duże przy takim małym kanale. Moi drodzy, mam nadzieję, że się Wam podobało. Wy teraz kończycie oglądanie, a tu cała robota na mojej głowie. Samo się nie zrobi. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów. Family Village Life. Do zobaczenia.